Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Dzieci, wzywam was, abyście czcili mojego boskiego Syna przez życie każdą chwilą zgodnie z Jego wolą. Obudźcie się, dzieci. Obudźcie się, abyście mogli żyć prawdziwym pokojem w duchu. Obudźcie się. Żyjecie w ignorancji i w ubogiej duchowości z powodu materializmu, w którym się pogrążyliście, i z powodu wiecznego i nieustannego poszukiwania tego czegoś, co człowiek nie wie, czym jest, ale porusza się w nim. To poszukiwanie stawia was w sytuacji, w której ignorancja pogrąża was w morzu niepokoju, gdzie szukacie czegoś, nie wiedząc, i dajecie się nabrać, nawet chętnie, na fantazje, które inne, bardziej otwarte umysły przedstawiają wam jako coś bardzo zaawansowanego, podczas gdy w rzeczywistości nie stanowią one dla was żadnego postępu duchowego, a wręcz przeciwnie, oddalają was od prawdziwej wiedzy. Wy, moje dzieci, musicie zachować jasność zmysłów, jasność i wiedzę, aby umysł i rozum doprowadziły was do pragnienia i determinacji, by z każdą chwilą stawać się lepszymi, dla własnego dobra i dla dobra całej ludzkości, a dzięki tej determinacji staniecie się wierni. Dzieci, pragnę, aby wasze serca pałały pragnieniem ucieczki od fałszu, który możecie usłyszeć, i od odstępstw, które materializm, negatywne ideologie i sam diabeł przedstawiają wam jako atrakcyjne, aby wziąć was na swoją ofiarę. Dzieci, duch jest nieśmiertelny, tak jak nieśmiertelny jest Ojciec, który was stworzył i do którego wszystkie jego dzieci muszą powrócić. Miłość mojego Syna jest wieczną prawdą. Chcę, abyście byli świadomi jedności, w której musicie trwać, 3 osoby w jednym Bogu, Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest odpowiedzialność, do której każde z moich dzieci jest powołane. Prowadźcie i kierujcie waszych braci do prawdy, aby zło nie mogło wziąć na swoją ofiarę tych, którzy błądzą na złych drogach. Siła miłości prowadzi do posłuszeństwa. Jeśli kochacie mojego Syna i należycie do Niego, wiecie, że nie wolno wam zbawiać tylko siebie, musicie dawać światło waszym braciom. Dzieci, poświęćcie się Najświętszemu Sercu mojego Syna i mojemu niepokalanemu sercu, ale nie tylko po to, by się poświęcić, musicie być świadomi, że pociąga to za sobą zobowiązanie do dawania świadectwa dobrymi czynami i dziełami, w których pokarm eucharystyczny pozostaje nieodzowny, i do których musicie być odpowiednio przygotowani. Nie zapominajcie o modlitwie, o odmawianiu Różańca Świętego, nie jako narzucenie, ale jako konieczność dla każdego z moich dzieci. Umiłowani moi, nie słuchajcie, gdy świat będzie was cenzurował za to, że jesteście stworzeniami duchowymi, ponieważ się modlicie, ponieważ kochacie mojego Syna i uznajecie Trójcę Świętą, ponieważ mnie kochacie. Będą was nazywać wariatami, fanatykami, będą was podburzać, oczerniać i grozić wam. Chodzi tylko o to, że serca, które nie kochają, nie mając miłości, nie wiedzą, jak słuchać i być posłusznymi. Dzieci, przyjdźcie do mnie, przyjdźcie do mnie. Ja jestem dla was schronieniem, aby przez moją rękę każda plaga była prawdziwym zwycięstwem. Jestem wzgardzona i ci, którzy mnie miłują, są również wzgardzeni, ponieważ wzywam was do mojego Syna i do wypełniania prawa Bożego, a nie do popadania w świętokradztwo, fałszerstwo, apostazję, czyli to, co jest wielkim znakiem zguby dla ludzkiego stworzenia, zapomnieć i odrzucić Trójcę Świętą.
Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, człowiek będzie musiał zrozumieć, że istnieje wola o wiele większa od woli ludzkiej, i będzie musiał pamiętać, że największy wśród was jest ostatnim, a ten, kto się pyszni, jest synem zatracenia. Dzieci, bądźcie czujne. Wy, moi umiłowani, módlcie się, wytrwajcie, poznawajcie mojego Syna, kochajcie Go. Kto Go nie zna, nie może żyć z wiedzy swoich braci, każdy musi Go poznać osobiście. Poznajcie Go, zbliżcie się do Niego z ufnością. Mój Syn jest miłością dla wszystkich, jest miłosierdziem dla wszystkich. Dzieci, nie ściągajcie na siebie Bożej sprawiedliwości, nie buntujcie się, bądźcie posłuszni i przestrzegajcie prawa Bożego i sakramentów. Mój Syn jest wiecznie obecny. Nie dopuszczajcie w sobie nienawiści, nienawiść rodzi więcej nienawiści, i jest używana przez zło do dzielenia i powodowania śmierci. Dzieci mojego serca, Trójca Przenajświętsza zaprasza was do wiedzy, do prawdy, do wprowadzania w życie słowa mojego Syna, aby było ono życiem we wszystkich, życiem obfitym. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Pozostańcie uważni, idźcie prostą drogą, nie zbaczajcie z niej, uznajcie, że dzieci mojego Syna nie wzniecają sporów, ale są powołane do braterstwa w posłuszeństwie i przestrzeganiu prawa Bożego. Umiłowane dzieci, wraz z chwilą nadejścia chwili, nadejdzie upadek dwóch ciał niebieskich. To wydarzenie będzie widoczne na niebie dla wszystkich, wtedy każde ludzkie stworzenie w swojej duszy, sumieniu i istocie zobaczy całe zło, które popełniło, i dobro, którego nie uczyniło. Miłosierdzie Boże nie kończy się, ponieważ kiedy człowiek znajduje się przed przepaścią, daje mu ono łaskę oczyszczenia. Niektórzy przyjmą ją jako błogosławieństwo, inni, po przejściu próby, zbuntują się i przyłączą do tego, który zapanuje nad ziemią, Antychrysta. Bądźcie uważni na moje ostrzeżenia. Będą one uderzać z większą siłą wraz z upływem czasu. Dzieci, ratujcie swoją duszę. Błogosławię tych, którzy czytają i cenią to słowo wypływające z mojego niepokalanego serca. Mój macierzyński płaszcz okrywa was, jesteście moim wielkim skarbem, moje ukochane dzieci. Pozostaje z wami, Matka Boża.